Czucie. Obrażał mi żonę po prostu na weselu. Więc ja gościa za klapy, za drzwi. O, to bierze pan luz. I hop i prawy. Hop, hop i bum. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, dzisiaj będę miał niezwykłego gościa. Przyjedzie do mnie pan Mateusz, pseudonim Don Diego. Walczy na gołe pięści. Dzień dobry, uszanowanko. Dzień dobry. Ja to w ogóle jestem mega naprawdę podniecony wręcz, że mogę tutaj przyjechać i spędzić z panem dzień. Ja Na też co dzień, jestem. na co dzień właśnie, mimo że żyjemy teraz w czasach internetu, no to właśnie to jest prawdziwe życie i tego chcę się liznąć. Jeszcze tą rękę uścisnąć. A ja po prostu jestem dumny, że odwiedził mnie po prostu bokser, który walczy na gołe pięści. Pan Mateusz. No tak, bardzo mi miło. Don Diego. O, mój pseudonim artystyczny Don Diego, tak, walczę między innymi teraz na gołe pięści, a oprócz tego wszystkiego na co dzień jestem strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej. W Rzeszowie. Tak, w Rzeszowie, teraz w Rzeszowie. No już parę miast zwiedziłem w Polsce, bo najpierw był Tomaszów Lubelski, później Poznań i teraz już od 5 lat Rzeszów. Aha. Czyli tutaj będziemy na ten... Tak, jeszcze tu Powrotem gdzieś mam, tutaj jeszcze mam będziemy tu gdzieś śmigać, jeszcze gra. jedno światło. Mam tu takie jeszcze jedno światło. Zaraz ja go może trochę popuszczę, no nie? Tak, najpierw Tam popuścimy. jest możliwość, jest. Majerancko. O, u pana tutaj wszystko będzie przygotowane. My to robiliśmy przyczepę, Worek no jak to stoi. musiało być to światło. Ale te konstrukcje właśnie tych, choćby na ten stojak, na lampę, to mi się najbardziej podoba. Mój tata robi zawsze tak samo. Ja muszę Najprostsze zrobić, i najlepsze. Tu syn wsadził kawałek łaty, ja tu muszę po prostu lepszy zrobić ten lepszy drąg, bo to jest taka trochę prowizorka, ale... No nie, no właśnie, elegancki Przybieram. jest. Ważne, że działa. No działa. I nastała jasność. No, nastała jasność. O, tu bierze pan luz. Jeszcze? No myślę, że jeszcze troszeczkę, no. Dobrze, czekaj. O, i to będzie już. Tak? Czy jeszcze wyżej? Nie, tak będzie ok. Tak? Elegancko jest. No to dobre. Dobra, już nie puści. Ja teraz tylko tu przerzucę, nie puści, na pewno nie puści. Jest. O, tyle węzłów. O, to Ja, nie, to już nie tam ma nie szans. to już tam nie wezmę, tylko przekładka. Jak przekładkę się zrobi, to nie puści. Tak. Oczywiście. Oczywiście. I dobra, nie trzeba tego już nigdzie wiązać. W porządku. No pana w sumie nawet uczyć nie trzeba. Nie. Ale worek pan nigdy nie boksował, a w trąbę komuś pan dał już kiedyś? Na zabawie jakiejś przy remizie? Nieraz trzeba było. Raczej u mnie to się skończyło w ten sposób, że ja brałem gościa za klapy, zarzucałem sobie na plecy, wynosiłem za drzwi i mu przystawiałem pięść do nosa. I już wtedy więcej nie trzeba było nic mówić. A, czyli nie trzeba było bić. Nie, już nie trzeba było bić. No ale kiedyś dałem, z wolnej ręki musiałem kiedyś dać gościowi w ucho, to poleciał ładnie. Tylko No, za ale klapie ręki. pan ma kawał graby, no to musiało boleć. Tak był już, wie pan, niemożliwy, że obrażał mi żonę po prostu na weselu. Więc ja gościa za klapy, za drzwi. Mi ojciec opowiadał, że kiedyś nie było wesela, żeby bójki nie było. Że to była standardowa procedura, że po północy prawda. musiała być bójka. No gość napił się, za dużo miał w czubie i niegrzeczny był, tak strasznie mu się żona moja podobała. To nic, ale on miał swoją żonę, a moja żona, trzeba to uszanować, a nie, że nachalno, pijany ledwo się on będzie tańczył. No tak, to się Ja zgadza. z nim zatańczyłem sobie. O, wziął go pan na swój parkiet. Tak. No panie Mateuszu, niech pan mi tłumaczy, czym pan się dokładnie w tym sporcie zajmuje. To można powiedzieć przelecę tak po całości ten cały sport, który uprawiam, sporty walki. W większości to uderzane sporty walki są właśnie, gdzie używałem cały czas rąk i nóg powiedzmy do tego, żeby walczyć.
gdzie powiedzmy najwięcej takich tytułów osiągnąłem w kickboxingu, to kickboxing full contact, gdzie używamy rąk i nóg. Marek Piotrowski, powiedzmy, to taka chyba najbardziej barwna postać w Polsce, jeżeli chodzi o kickboxing full contact. I w tym zdobyłem 3 razy tytuł mistrza świata w właśnie amatorskim wydaniu. Później przerzucałem się troszeczkę bardziej na boks, gdzie używaliśmy już tylko samych rąk, ale to wiadomo, boks amatorski, boks zawodowy. Też liznąłem troszeczkę tego MMA, czyli powiedzmy, nazwijmy to, gdzie jest wszystko dozwolone, można tak to określić, czyli praca w stójce i praca w parterze. A już od jakiegoś czasu już się skupiam bardzo mocno już tylko na walkach bokserskich na gołe pięści i w sumie jak mamy worek, to też pokażę parę takich różnic, które są najważniejsze powiedzmy w tych wszystkich sportach. Co najważniejsze, ja też przez tyle lat uprawiania tego sportu, za każdym razem, gdy wchodziłem w coś nowego, to widziałem bardzo duże różnice. Można by powiedzieć, że tak samo jak jest tenis stołowy i tenis na korcie, niby i to tenis, a to są dwie różne dyscypliny. No tak. I tak samo jest z każdym sportem uderzanym, że te drobne różnice, te drobne szczegóły robią naprawdę znacząco, tą właśnie różnicę znaczącą, nie? Że to jest mega ważne w tym wszystkim, żeby najważniejsze by wiedzieć, jak to robić, żeby później to robić umiejętnie. No bo tak słyszałem kiedyś, jakiś bokser Michalczewski chyba się wypowiadał, że to trzeba myśleć, po prostu trzeba myśleć. Bokser nie może walić na oślep, musi też myśleć, no nie jak tego przeciwnika wyczuć, Rozpracować, tak. rozpracować, jak on walczy, jakie robi błędy, żeby tam do niego trafić, no nie, żeby trafić go. To się zgadza. To, co Trzeba jest, myśleć po tak, prostu. co jest w sportach walki najtrudniejsze, można powiedzieć, Bo to jest wtedy to, człowiek- że jest przeciwnik, który tak samo chce z nami wygrać. I to jest taka bezpośrednia walka. No i tu jest to, że człowiek wtedy skupia się na tej sile, a może nie myśli, no nie, tak jak Dokładnie. wchodzi tak jak maszyna, a tu powiedział, tu trzeba myśleć. Tak, dokładnie. Wbrew pozorom, jak to wiele osób mówi, te sporty walki to nie są dla głupków, osiłków tak zwanych, No tak. tylko Nie raczej można wielcy walić na mistrzowie, tak, to muszą wiedzieć właśnie, na precyzja i żeby Nie wiedzieć. walić na oślep. Tak, to tylko się też zgadza. myśleć, no i żeby nie tracić tej swojej energii tam na głupie walenie, tylko trafić. Dokładnie o to chodzi. A i wytłumaczę parę rzeczy No i od razu tak, no. na worku. Skoro już mamy worek, nie tak. wiadomo skąd się pojawił. Powiedzmy, zaczniemy od samego boksowania, gdzie ja specjalnie nie zakładam rękawic, ponieważ ja uważam, że rękawice bardzo mocno upośledziły system boksowania. Wiele ludzi po prostu nie zwraca uwagi na szczegóły, gdzie jak zadajemy cios, powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby zawsze uderzać najlepiej 2 pierwszymi kostkami, żeby przy tych ciosach, czy to sierpowych, żeby nie trafiać nasadą, nie trafiać kciukiem przy ciosach prostych. Tylko tak. Dokładnie, żeby z każdej płaszczyzny jak leci, czy to od dołu cios, czy od boku, hop, żeby w końcowym etapie zawsze trafić kostkami. I co jest też bardzo częstym błędem, i to w sumie odkryłem, gdy zacząłem walczyć na gołe pięści, że uderzając ciosy proste, trafiamy, tutaj może z boku, trafiamy najpierw palcami. Aha, to niedozwolone jest. To znaczy to jest dozwolone, Dozwolone. tylko tracimy siłę ciosu. Tracimy Tracimy moc tego ciosu. Aha. Kostki są twarde, nie przesunie ich, a jednak palce jesteśmy w stanie jeszcze docisnąć. No tak. I niby odrobinę jest to Amortyzacja. bardziej, dokładnie, niby odrobinę zamortyzowane, ale w efekcie końcowym jest naprawdę bardzo dużo mniejsze przełożenie siły, więc powinniśmy zawsze dokręcać te kostki. Hop, zawsze, że to bum, musi ten cios dobrze wchodzić. I co wiadomo ważne, to też ewoluowało przez wiele lat w sporcie. Wcześniej skupiano się tylko na ataku, że po prostu nie trzymało gardy, aby tylko trafiać, a teraz już tak samo ważna jest obrona przy ataku, że No tak. każdy cios później musi poskutkować tym, że my wracamy do gardy, hop, i że w momencie, kiedy my zadajemy cios, to barkiem zasłaniamy brodę, z drugiej strony zasłaniamy ręką brodę i łokciem zasłaniamy tułów, że zawsze jesteśmy nie tylko w ataku, ale też w obronie. W obronie, tak, no tak. I zawsze właśnie jest to wyszukiwanie tego słabego punktu u przeciwnika, bo nieraz ktoś po prostu zadaje ciosy i ręce wracają tutaj do bioder, Głowa odkryta. a głowa odkryta, więc jak ktoś zadał prawy cios i nie wróci do gardy, no to ktoś może mu od razu skontrować lewym sierpowym, dostanie na szczękę
i może zatańczyć. Można albo paść. 3 takie podstawowe ciosy, Tak, tak. które w boksie używamy, czyli ciosy proste, jak sama nazwa mówi, ciosy proste, gdzie wychodzą w jakby najprostszej linii, najkrótszej linii do twarzy, czy to do brzucha przeciwnika. Ciosy sierpowe, jak sama nazwa, od sierpu wiadomo, obszerne ciosy, hop, czy to tak samo na dół, czy hop, na górę. Centralnie jak sierp, ręka ułożona jest zawsze delikatnie pod kątem od płaszczyzny bocznej i ciosy podbródkowe, czy to haki od spodu uderzane na tułów, czy tak samo wiadomo na brodę No przeciwnika. ładnie pan boksuje, ładnie. No. Ręce widać pięknie Z pracują. czasem to już jest tak, że tak jak właśnie pan operuje, czy to siekierą, czy to młotkiem, to nie dość, że jest dobrze robione, to jeszcze ładnie wygląda, bo to najzwyczajniej w świecie, no wtedy już widać ten fakt w ręku. Rękawice pan ma. No mama, Myślę, że one też idealnie się nadają do tego, żeby poboksować i... O, to jest energia, ale właśnie zwróćcie uwagę, drodzy widzowie, od razu, gdy idzie cios, ręka opada tutaj na biodro, a powinna wrócić. a powinna wrócić, dokładnie. O, już jest boksowanie. Słabe to boksowanie. O, i ciosy dokładnie, sierpowe. I wiadomo, później już są kombinacje, gdzie wykorzystuje się zarówno i proste, i sierpy, i podbródki w jednej słyszałem, że tam akcji. jest bardzo ważna praca nóg. Tak. Ja widzę, jak pan stoi, no nie? Każdy dobry trener powie, że boksuje się z nóg, że to w nodze zaczyna się, z nodze zakrocznej każdy cios się zaczyna. Tu kumulujemy energię, która przechodzi przez całą nogę. Biodro jest jakby takim dodatkowym napędzeniem i dopiero w efekcie końcowym przechodzi przez tułów, przez bark i dopiero w efekcie końcowym ląduje na brodzie No i to też przeciwnika. ważne, bo jak człowiek by tak stał sobie swobodnie, to by dostał, szybko leci. Trzeba być, te nogi muszą być zawsze tak szeroko, Dokładnie. no nie? Im lepszy fundament, I słyszałem, tym lepiej że później musi być wszystko... zawsze stopa tak, nie tak, bo polecisz. Tylko musi Tak. być tak. Tak, generalnie z reguły są stopy skierowane bardziej do wewnątrz. Pracujemy właśnie na tym tak zwanym krawędziowaniu, że przy No, tych tak ciosach jak pan to mówi. też nie jest tak, że my tylko stoimy. My tak samo dokręcamy biodra, dokręcamy te stopy po to, żeby dodatkowo zwiększyć szybkość. Głównie bardziej chodzi tu o szybkość tego zadanego ciosu, bo tak na dobrą sprawę moc uderzenia, czyli ten efekt końcowy, to jest szybkość razy masa. Wiadomo, No tak. precyzja też jest z tym. To nie chodzi, my nie chcemy przepychać worka. No tak, tak. My chcemy go, bum, trafić, żeby tu się dziura zrobiła i się zaczął sypać. My chcemy wyrządzać szkodę, w cudzysłowie, No tak, a nie przepychać. No tak. Ale są też takie techniki właśnie, żeby też sterować przeciwnikiem, kiedy chcę go podsterować gdzieś tam, ja sobie delikatnie go przepycham, gdy go już tutaj mam, Ale tak. bum, wtedy trafiam i on upada. No tak, puk. Dokładnie. No ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Ciosy proste i sierpy to już pan uderzył, ale jeszcze tych haków i podbródków, takie Tak, od spodu. to trzeba tak, tak? Tak, dokładnie. Tutaj od spodu, Tak? dokładnie. Ale tak. Bum, tak. No wiadomo, na tym worku jest troszeczkę trudniej to zrobić, nie? Bym musiał go delikatnie podnieść, a lekko podchylić, żeby łatwiej było te ciosy podbródkowe zadawać. Można się namęczyć właśnie przy tym uderzeniu, Nie, co jest no, też to bardzo ciepło, ważne. Rozgrzewka. Tak, co jest bardzo ważne w zadawaniu ciosów, też trzeba wiedzieć, gdzie uderzać. A, no My nie tak. możemy celować gdzieś tam w głowę. Czoło jak trafimy, czoło najtwardsza kość w organizmie, to prędzej się ręka połamie jak czoło. A my musimy też zwracać uwagę na to, żeby uderzać raczej na brodę, żuchwę, kąt żuchwy. Ponieważ to jedyny ruchomy staw w twarzoczaszce, najsłabszy można powiedzieć. I kolejna kwestia taka, że połączona jest poprzez ucho właściwe z błędnikiem właśnie, młoteczek, strzemioczko, kowadełko. Tak. I to cała biologia jest naszego organizmu, że no po prostu nieraz jest tak, że tylko jest jakieś tam drobne muśnięcie o brodę i ktoś wyłącza mu się światło. A to za sprawą właśnie tego błędnika, nie? Że jakby dostaje i No, traci świadomość. dokładnie, świadomość się traci się równowagę i jest problem. Właśnie dlatego to jest bardzo ważne, żeby precyzyjnie trafiać. Mało kto jest jak Mike Tyson, że nie wiadomo gdzie trafi, to i tak znokautuje.
to już trzeba się z tym urodzić, trzeba już mieć ten dar, naprawdę, żeby tak trafiać, nie? Bardzo silny A był, to, tak? Był bardzo silny. bardzo silny, dynamiczny, no taka bestia typowa. I on też przez swoje warunki fizyczne troszeczkę inaczej musiał walczyć niż wszyscy, a zdecydowanie teraz to bardziej skupia się na tej precyzji, na tej technice, żeby zawsze trafiać w jedno miejsce, żeby to właśnie było takie ucelowane na punkt. Nasz trener świętej pamięci Marian Basiak to zawsze mówił, to bokser musi mieć oczko. Jak ma oczko, to on zawsze będzie dobrze celować. Aha. I tak samo jest z uderzeniami na tułów. Bardzo mało osób docenia właśnie te uderzenia na tułów. Gdzie tutaj zaraz pod mostkiem mamy splot. Tu, tak. Jak dobrze trafimy, od razu niestety, przytyka. Niestety, przytyka. I Ja to wiem. odbiera właśnie dużo tlenu powietrza. No a Tak. znowu w bocznej fazie dwa ostatnie żebra mamy żebrami rzekomymi. One nie są połączone z mostkiem, więc też powinniśmy celować właśnie w okolice tych żeber, gdzie pod naszym prawym łokciem jest wątroba. I to też, jak dobrze cios tam wejdzie, no to po dobrym ciosie na wątrobę to na 10 sekund nikt nie wstanie. To jak jest dobrze przycelowane, nie trzeba trafiać w twarz. Ale na takie spód. lepsze uderzenie uszkodzi wątrobę i też może człowieka wyłączyć później. Oczywiście tak, ale jeżeli ktoś ma zdrowo, prowadzi się zdrowo, ma zdrową wątrobę, no to by musiał złamać żebro, żeby żebro się wbiło w tą wątrobę, nie? No to Rozumiem, wtedy tak, już bo no to naprawdę jest taka... też sprawa, też tak jak pan mówi, sprawa ćwiczeń. No, Tak, jak to się zgadza. Człowiek, No. który wcale nie ćwiczył i tu dostał, no to niestety. Ja No, tu dostałem od tak. byka. Tu dostałem od byka. Nie rogiem, bo rogiem to mi przebił. Tylko dostałem dosłownie między rożem. Aha. I to dla mnie nieraz tak było, raz mnie stodoła uratowała, że poleciałem plecami po prostu na stodołę i on chciał mnie dobić, ale jeszcze nie straciłem przytomności, bo stracił, to mnie zabił. No tak. Padam na ziemię, on mnie przygniata. No tak. Tylko miałem tę świadomość, że ściągnąć sznur za siebie. I wtedy on już... Ale on nie czekał na to. On się odwinął 180 stopni, wciągnął mnie, ręce miałem sztywne na sznurze, wciągnął mnie sobie na kark i gnał ze mną. Od stodoły tam do szczytu obory, tam w oborniku ugrząc. A drugi raz dostałem tutaj, to byłem za stodołą na spacerze, taki było ponad 600 kilo. Jak mnie tu trzasnął, to numer butów. No dokładnie. Ale miałem szczęście i dziękuję Panu Bogu, bo jakbym stracił przytomność, też by mnie zabił. Padłem na ziemię, a on przeskoczył przeze mnie normalnie. Widziałem jego brzuch nad sobą. Nie przebił mnie racicami, ale ja nie mam czasu. Trzeba szybko wstawać, bo on zrobił parę kroków, obrócił się i łeb taki, co tylko sekunda dobije mnie na ziemi. Tak, to się No to zgadza. zerwałem się na nogi, a w ręku miałem tą lewą stronę miałem zbitą mocno, bo jakoś trafił mi w lewą stronę, że tu mnie strasznie zabolało. To tą linką i kleszcze na lince były nosowe, które wyrwał z nosa sobie. Ozmarznięto ziemię parę razy i on odpuścił. Zaczął chodzić, a ja wtedy usunąłem się, wlazłem za rozrzutnik obornika, byłem uratowany. No to właśnie, to też masz ten spokój zachowany. Ale jest pamiętam najważniejsze. to, że tu jak mnie trzasnął, tu mówię panu, numer butów Tak. pokazałem. Tak, No to leciałem właśnie. normalnie, a na ziemia zmarznięta, gruda, jak padłem na plecy, to później skończyło się to tym, że żona tydzień czasu twarde poduszki mi pod głowę, bo nie mogłem głowy od poduszki oderwać. No tak, Ciężko wstać. No jak wstajesz, jak plecy zbite? dokładnie. Kręgosłup trzyma, no nie? Boli. Bardzo długo. To tak, ja trochę głowę, żona mnie za głowę wzięła, ja ile miałem siły, tyle i jedno twardo, taką ozdobną poduszeczkę, cyk. Wsadziłem ze 3-4, dopiero mogłem usiąść. No i nogi Powoli się z zbierało. tego z kanapy i przy ścianie mogłem iść. A po tygodniu wstałem. I później dalej, No do dalej, byków. no ale ja trochę w wojsku ćwiczyłem, trochę tych sportów tam, hantelki tam, no nie tam. No tak, no zresztą ja widziałem, jak pan pokazywał poranny rozruch swój zawsze. Sztanga na laweczce, no nie tam. No coś tam, te hantelki, był w wojsku, u nas była takie były ćwiczenia, to normalnie na zajęciach tych ogólnosportowych, że ciężarek 17,5 kilo Tak, i nad głowę. do góry, tak, i postawić na ziemię, drugą rękę złapać i znowuż. Bardzo charakterystyczna konkurencja, powiedzmy, z tych starych czasów właśnie, z Tak. ciężarek 17,5 kg i nad głowę. Tak, i nad głowę, a one były u góry na samym 3 piętra, miała blok kompanii, miał 3 piętra, a nad 3. piętrem jeszcze był strych i tam był właśnie tam były też te hantelki i trzeba było je znosić przed zajęciami. No i cóż,
kiedyś jest polityczny, jeden przysnął sobie żołnierz na politycznym, polityczny to zauważył i mówi tak, po nazwisku do niego żołnierzu, na strych biegiem marsz po hantelek. A on cwany był, poleciał, 2 złapał, zniósł, jeden zostawił za drzwiami, z drugim wszedł. Tylko wszedł, zameldował się, to ten polityczny mówi mu, po drugi biegiem marsz na strych. To on wyszedł za drzwi, zapalił papierosa. Odczekał na zegarkiem, ile to mniej więcej wiedział, cwany był, ile czasu się biegnie tam i z powrotem. Popalił papierosa, czas minął, pyk, dopiero wszedł z hantelkiem, zameldował się. Kurde, myślał. No, sposobem, dokładnie, myślenie. Tak. Każdy sport, to właśnie na tym sport polega. Tak Trzeba wyleciał myśleć. jak głupi, ja od razu 2 zniósł, a inny był tak mądry, że 3 zniósł, na pasie zniósł wojskowym. Też taki tryk był, też żeśmy się śmieli. 3 tak. normalnie 3 ciężarki na pasie wojskowym ustawił i też był wygrany. Bum, poboksowane. No, pan, nie wiem, czy pan będzie też kopać, ale może w No, sportach raczej- walki, jak ja zaczynałem w kickboxingu, No. to bardzo ważne są kopnięcia, jak to właśnie kickboxing. Tylko w naszej formule kopaliśmy tylko od pasa w górę. W sumie no tylko ja, że, ale no przez to też człowiek zawsze porozciągany i tak samo te kopnięcia, trzeba wiedzieć kiedy uderzyć lekko, ale to lekko bum, idzie kiedy już panu. dokręcić. O, to panu idzie lekko. O tak, no ja dość rozkopany jestem. Bum! Ja też zawsze lubiłem być jak Jean-Claude Van Damme. Ja nie chciałem po prostu najzwyczajniej w świecie kopać. Ja też lubiłem obrotówkę uderzyć. Bum, jedną, drugą. Czy tam sidekicki i tym podobne. Ja wychowany jestem w dużej mierze na tych właśnie filmach, gdzie właśnie był czy to Bruce Lee, czy Jean-Claude Van Damme, czy właśnie Sylvester Stallone w Rocky Balboa. No to przecież no całe nasze dzieciństwo. Te filmy, kiedy ojciec nam puszczał, no to my całą rodziną razem z braćmi oglądaliśmy i to tak trzewiło w nas tą kulturę tego sportu. Chyba gość. To już te ruchy. I dlatego też przez to, że to tak się wydaje, jak my, sportowcy, którzy już potrafimy to robić, to tak wygląda z boku, a to takie łatwe, co to tam pouderzać troszeczkę. Ale jak ktoś wychodzi do walki, kiedy jeszcze jest stres, kiedy chcemy zrobić coś bardzo dobrze, to takie 3 rundy po 3 minuty, czy 4 rundy po kilka minut, to naprawdę można, życie przed oczami przebiega, nie? Że rzeczywiście to jest strasznie męcząca praca, żeby na sobie pewno. tak po prostu Trzeba pouderzać. się i koncentrować i wkładać w to siłę, no nie? Tak. I myśleć. Ze świadomością taką, że przeciwnik robi to samo i chce nam robi zrobić, to samo i w cudzysłowie chce nam krzywdę zrobić. No zrobisz błąd i dostaniesz i padniesz. No nie? Tak, to się zgadza. Nawet mój kolega tak miał, przez 3 rundy no gościa okładał, no wręcz no, masakrował go w tym ringu, a tamten pod koniec 3 rundy po prostu zamknął oczy, odwinął się, a ten już taki bardzo sobie rozluźniony był, Tak. nie? Tamten się odwinął, trafił go raz, dobranoc. Przez 3 rundy wygrywał cały czas walkę, wręcz no już wygrano miał w kieszeni, A na jeden końcu moment nieuwagi Nokautem go. i knockout, dokładnie. No i on wygrał. Sport. Niewdzięczny czasem, ale to jak z życiem. No tak. Czasem tak jest, że jest niewdzięczny Prawda, bardzo. prawda. O, mój bokser przyszedł, Roxa, bokser mój przyszedł. Widzisz, tu Rocky poboksuje, Rocky poboksuje. Rocky, dobry pies, no już grzeczny, wypuścili cię z kozy, on w oborze nocuje. Zresztą rano byłem na obrządku. Cześć. No cześć, no fajna jesteś psinka, no tak. Tak, No nie tak. wróć pana łapami. A mi nie przeszkadza. Ja też mam psa Pimpusia. Troszeczkę mniejszy jest. Ale właśnie też jest taki bardzo żywy piesek. No tak, żywy, ty on już trochę chcesz się lat już ma. przymilać, tak? Ty chcesz się już przymilać. Ja w ogóle nie lubię kopać. Gdzie to nie jest kopnięcie. No właśnie też i znowu tutaj kolejne można wchodzić jakby tam techniki tych kopnięć, nie? Bo to właśnie kopiemy najczęściej powiedzmy dolną częścią stawu, znaczy golenia, podudzia naszego. Tak. No ale wiadomo też są kopnięcia i kolanami i tak samo Aha, podeszwą, stopą, więc no, stopą, naprawdę to jest jest. bardzo dużo technik. I tak samo z tymi kopnięciami też
powinniśmy celować, szukać tego miejsca, powinniśmy, Roki. gdy mamy Nie przeciwnika, wolno. który stoi Idź. w gardzie, Nie to wolno. bardzo mocno nastawia jakby Dlaczegoż- łokcie na to, dlaczegoż tak? żeby trafić go po tych łokciach. On myślał, że będziemy się bić, dlatego szczekł. A, Jaki bardzo mądry. dobrze. Jest obronny. Szczeknął. Jest bardzo ważne, żeby pod odpowiednim kątem kopać, No, tak? tak, Bo to tak. każde kopnięcie jest bardzo dobre. Tak na przykład jest ta sztuka walki taekwondo, gdzie tam jest bardzo dużo różnych kopnięć i tam pod różnym kątem zadają te kopnięcia właśnie, bo nieraz kopią powiedzmy tak, Tak. od boku, ale od taki ciosany powiedzmy kopnięcie, a nieraz już takie dokręcone, mocne kopnięcie, które już jakby wyrządza więcej szkody. I znowu tutaj można wchodzić bardzo głęboko właśnie w tą całą metodykę Brudzisz, nauczania. Spodnie brudzisz, nie przeszkadzaj, Roki. Siedzieć, tu siedzieć, bo O, i na przeszkadzasz. przyczepie będzie grzecznie. Przeszkadzasz? Ta wyskoczy. Skaczy pewnie. To znajdzie sobie miejsce. No, pokombinuj. Gdzie najniżej? A już. O, to takie jedyne prawilne na wsi kopnięcie. Zawsze z gumiaka. No ja nie chcę tego worka tak mocno kopać. To powiedziałbym taki spacerniak jak na imprezie. Szpic w dupę, poszedł do domu. Tak, i do domu. Można wejść już totalnie jeszcze głębiej w te całe MMA albo same zapasy, gdzie tam już jest taka typowa powiedzmy walka wręcz, przepychanka, te wszystkie chwyty, obalenia, przerzucenia. Ja to jestem bardzo słaby w tym, gdzieś tam miałem powiedzmy trochę do czynienia, ale no choćby nawet ja miałem walkę, może będzie pan ogarniać tego olimpijczyka naszego, Damian Janikowski. On Nie. brązowy medalista na nie. olimpiadzie Aha. i bardzo dobry zapaśnik. No to ja nie miałem żadnej szansy, żeby jakby jemu zagrozić w tej walce takiej bliskiej. No po prostu złapał mnie w pół, przerzucił przez biodro i ja już leżałem. I dokończyliśmy tą walkę, na punkty przegrałem, ale no w każdej rundzie to dosłownie było pół minuty, od razu mnie obalił do ziemi. I No ale widzi pan, bo to tak jak pan mówi, zawodowstwo. Tak, to się On zgadza. on w tym po prostu zawodowstwo. No właśnie, on te to chwyty, jest- tak. siła i te chwyty miał tak opanowane, że już jak złapał, to Tak. raz i przerzucił, no nie? No właśnie o to chodzi. Więc pozycję będziemy mieć troszeczkę szerszą, nie tak bokiem, tylko troszeczkę bardziej frontalnie, czyli prawą nogę tak jakby w moją stronę przesunąć. Tak, O. I teraz, co najważniejsze, prawa ręka przy szczęce, Tak. tutaj, tak, o, przyklejona wręcz, Tak, o tak, tu, tak, tak, o tu, bronimy tak, jest większa powierzchnia tak. i łokieć tutaj, bo na wątrobę można złapać. Aha. Lewa ręka jest sobie tutaj powiedzmy pracuje, można przebalansować, hop i popracować troszeczkę lewą, kilka razy luźno i pum i wypalić prawy mocniejszy. Lewą kilka razy luźno, pum i prawy mocniejszy, pięknie to. tak. I można zrobić lewy luźno, prawy luźno, pum i lewy jeszcze mocniej. No tak. Luźno i bum i wyfasolić mocniej prawy, dokładnie. Bum, ciach. No, postarajmy się jak najwięcej energii zostawić, żeby nie przepychać worek, tylko żeby było tak szybko, jak szybko ręka uderza, tak szybko wraca. Hop, hop. Aha. Szybko uderzamy, zostawiamy energię na worku i wracamy. Rozumiem. To worek ma sobie z tą energią poradzić. My nie musimy go już przepychać. No rozumiem. O, i ciach. O, jest energia. Bum. O właśnie, i lewa ręka może właśnie skończyć. No tutaj to mi nie wychodzi. Ale dobrze pan dokręca biodra właśnie przy tym, że ten cios właśnie nie idzie tak tylko samą ręką, tylko rzeczywiście jest dokręcenie tego biodra. Drodzy widzowie, zwróćcie uwagę właśnie tutaj na pracę bioder pana Romka, gdzie to naprawdę jest bardzo ważne w sportach walki. Tak, dokładnie, że jest praca rotacyjna. Tak, o właśnie takie rzeczy. Jeszcze było coś takiego. O tak, na przykład. A żeby troszeczkę przełamać rutynę.
Powiem tak, panie Ramko, możemy razem na zabawę iść i poradzimy sobie ze wszystkimi. Ja z panem, tak. Pan jako ochroniarz, tak. No wie pan, pan będzie pilnować tylko, żeby nikt na plecy nie wchodził i tam ich strącał, a ja zrobię resztę. Człowieku, opowiem panu, jak służyłem w wojsku, bo to nieraz, szkoda teraz czasu, no nie? I tam był właśnie taki gość, który trafił do wojska po prostu, bo groziło mu więzienie. Był kierownikiem w meloracji. No i za taką rozrywał, w ogóle boksował w drugiej lidze, Bruski się nazywał. Plutonowy był. Kiedyś w ogóle było bardzo dużo boksu w Polsce właśnie, były te ligi bokserskie, przez to, że tak troszeczkę Dobry był. zmieniły się sporty, ogólnie sport w Polsce się zmienił, tak skomercjalizował się też dość mocno. Tak. Powstało dużo więcej jakby klubów sportowych, dużo więcej tych dyscyplin sportowych też zaczęło jakby się komercjalizować, że już teraz boks nie jest aż taki popularny jak był kiedyś. No i to też widać po wynikach właśnie naszych sportowców, naszych bokserów, że teraz kwalifikacja olimpijska jest już czymś dużym, a medal olimpijski to już jest w zasięgu tylko marzeń. Gdzie teraz mamy Julię Szeremetę, która zdobyła srebrny medal na igrzyskach w Paryżu, więc no, po chyba 30 kilku latach znowu jakby mamy medal bokserski, ale to po 30 kilku latach. Ale w ogóle zapytam pana, przepraszam, że przerwę, czy Maliszewski jeszcze w ogóle boksuje? Chyba już nie boksuje. Na emeryturę. Tak, tak. To no też Ach, wiadomo. teraz przypominam sobie, gdzieś w gazecie go widziałem jakiś, To jest- że na plaży, że... Tak. To jest też tak, trzeba brać poprawkę na to, że jednak sportowcy no, dość Wiek. szybko kończą karierę. No, to jest jakby ograniczona data ważności No tak, w tak. tym sporcie. Jak ktoś bardzo dobrze się prowadzi, tak ogólnożyciowo i sportowo, to jest te 37, 8 do 40 powiedzmy, że to tak już A jest później taki już dzwonek. trzeba niestety się wyłączyć. Tak, bo później trzeba przychodzą się młodzi, wyłączyć. szybsi, silniejsi, no i niestety. No. Dokładnie tak. No siłą rzeczy, no ale to właśnie też na tym polega, że w czasie, kiedy ma się ten prime, w czasie, kiedy się naprawdę jest dobrym, to trzeba też troszeczkę potraktować to jako powiedzmy bazę, fundament pod zbudowanie czegoś innego, czy to szkoły bokserskiej, czy to biznesu jakiegoś, Czy coś. trenerem będzie? Dokładnie, bo no dobrze my wiemy, wszyscy sportowcy, że no do końca życia nie będziemy żyć tylko ze sportu, Tak, więc i to swoją wiedzę przekazać młodym. tak. U nas trener jeden zawsze taki trener Wojtek Kirsztajn zawsze mówił, zacną rzeczą jest się uczyć, ale zacniejszą nauczać. Aha, I on tak właśnie bardzo mocno w stronę nauczania sportu walki, bardzo mu to siedzi, lubi to, jest taki filozof trochę i bardzo fajnie potrafi tą wiedzę przekazywać. Bo nie każdy dobry sportowiec będzie później dobrym trenerem. To też jest taka zależność, że no, jak to się mówi, im lepszy sportowiec, tym częściej słabszy trener. Bo jako maszyna jest super, tylko on nie myślał nad tym, jak zadawać te ciosy, nie wiedział, jak to się robi, jak przekazać tą wiedzę. On tylko wiedział, że tak się robi. A metodyka nauczania to już jest znowu kolejna rzecz. Trzeba umieć opowiedzieć, trzeba umieć zachęcić tego podopiecznego, trzeba wytłumaczyć pewne zależności. Wiele poprawić rzeczy- błędy, tak. tu robisz błąd, no nie tu robisz błąd, tu tego, no Dokładnie. w końcu, że do niego dotrzeć, no No nie? właśnie, ta obserwacja i dotarcie do podopiecznych, Prawda. to jest też bardzo trudne, a zwłaszcza jeszcze teraz z młodzieżą. To młodzież oprócz tego, że uczymy sportów, uczymy czegoś, to jeszcze musimy wychowywać tą młodzież. Kiedyś powiedzmy młodzież to była takie samopasy, bo też rodzice nie mieli po pierwsze czasu na to, bo to gospodarka, bo praca, bo coś tam, nie mieli czasu na to, Szło więc... się w pole na całe dnie jako chłopiec. Dokładnie, a teraz 13, jest 14 dużo lat. więcej zagrożeń nie fizycznych, jakie my mieliśmy w polu, gdzieś tam, tylko teraz jest dużo więcej zagrożeń w internecie, tu znowu, gdzie my tak. nie mamy tej kontroli nad tym. No tak, siedzi młody, gapi się w tym internecie. No on niby widzi, umie, rozumie, ale w efekcie on nic nie umie. No bo, właśnie. Bo to tylko widzi, a to robić to jest całkiem co innego. właśnie o to Wziąć, a chodzi. zrobić. To się zdaje, to jest takie proste, no nie? Jak weźmiesz ten młotek do ręki, no wcale on nie jest tak prosto im pukać. Tak, każdy myśli, że co to jest bić gwoździa, ale No. zanim się wbije dobrze gwoździa, to parę palców jeszcze musi być popuchniętych.
takie proste czynności, które mogłyby się wydawać banalne, no, Tak, sprawiają trudność, a zwłaszcza czynności manualne. Tak. Ja dlatego się cieszę, że pochodzę z małego miasteczka, dużo czasu spędziłem na wsi, u dziadka, u babci i po prostu no, miałem tą możliwość, teraz dla mnie to jest naprawdę wielka wartość dodana, że ja miałem tą możliwość właśnie popracować trochę na gospodarce, trochę podłubać, pogrzebać, gdzieś tam rozciąć sobie palca nożykiem od kory, czy zbudować z dziadziem zbudowaliśmy młynek do zboża właśnie z tym wiatrakiem. No takie podstawowe rzeczy, jak ja to się śmieję, nawet kilka fur gnoju trzeba było dwa razy w sezonie, 2 razy rocznie trzeba było wywalić, bo po pierwsze nawóz, a po drugie trzeba było posprzątać pod koniem czy pod krowami, więc to są takie rzeczy, które ja teraz jako dorosły facet bardzo mocno doceniam i szanuję, że ja wezmę kosę do ręki i ja będę kosić. No może nie wiadomo, nie jak super, ale ja wiem jak to się robi. No ale umie pan. Tak, wyklepać kosy nie wyklepię, ale naostrzyć naostrzę. No to już jakaś tam podstawa jest, powiedzmy. No, ja jeszcze do tego i wyklepię. Umiem klepać kosy. O, mnie dziadzio uczył, I ale nieraz to tutaj- ja byłem zbyt młody, żeby to zrozumieć. Nieraz tu ktoś przyjechał i z daleka, bo pan podobno kosę wyklepie. Ja mówię, no podobno wyklepie. Podobno. Dawaj pan, wyklepiemy. Brawo. Tak, i mocniej wyciągnąć tą prawą rękę. Mocniej ten prawy taki, do samej kamery. Aha, no. I mocny prawy, tak. O, to przeciwnik może dostać nieźle. I teraz kończymy i prawym sierpowym kończymy. Tak. Bum! Miałem karatem, normalnie tu kantem dłoni, no nie? Tak. Ale ja to ćwiczyłem. No i w wojsku przez to miałem takie chody, że dostawałem tam się dostawało na obiad kotlet 100 gram, a ja dostawałem podwójny kotlet. O, no to... Za to, że tego. Kucharzowi kiedyś, bo nie wierzył, chłopaki podpuścili go, że tu jest taki żołnierz młody. Byłem na szkółce podoficerskiej. Taki elef, który cegłę rozbija. Co? No, tu na kuchni ciężko cegłę złapać, no nie? Bo gdzie tu tego? Kubek, taki emalowany kubek. Jak to wojsko piło. Czy to nie aluminiowany był, bo poleciała. Bij, śmiało. Ja mówię, no połamie go tu, bij. No to zmiażdżyłem ten kubek. No nie wiadomo, że dna nie złożysz, bo dno jest tylko tutaj, gdzie się wlewa. Tak, no gdzie to, cienka ścianka. tak, to cienka ścianka. On się zapłaszczył normalnie. O, Tomaszu, miedni kotlet. No, a cegłę to biłem normalnie przy kadrze. Wysłali dyżurnego po cegły, przyniósł cegły z waku. Bo tak, no wbrew pozorom cegły, bo to jest bardzo fajny budulec, ale one są kruche właśnie. Jak dobrze się ustawi, w punkt trafi, no to one... Ale był taki tam zawodowy, 120 kg ważył, podporucznik w stopniu podporucznika. Mówi, co ja nie rozbiję? No ja ważyłem 80 parę, a on 120 kg, kawał chłopa, no nie taki. Naprawdę takiej porządnej pustury. Przyklęknął na kolano i on pięścią. Założył rękawiczkę tą oficerską. Jak trzasnął, to się poderwał i Ręka złamana. nie, strasznie, zbił sobie rękę strasznie. Tam może było i pęknięcie, nie wiem. Że po prostu łzy miał w oczach i też tak aż się trząsł. Można się przeliczyć. No może nie będziemy tych cegieł łamać dzisiaj. Tu w Biesztynku żyje taki kolega mój, który ze mną służył, to on był dyżurny wtedy i wezwali go, że gruz wyniósł. Dyżurny wynieście gruz, bo tą drugą, co ten podporucznik nie rozbił, to Rubinowicz, to może ta druga jest mocniejsza. To pokażcie to drugą, to ja przyklęknąłem, trach i to drugą rozwaliłem. Dziękujemy. Dyżurny gruz wynieść. Gruz wynieść. I tego podporucznika wyniósł wtedy. A porucznik miał biedną Zgruzowanego. minę. Biedną miał minę. To trzeba ćwiczyć, sam pan wie, no nie? Tak, właśnie. Co tam ktoś naboksuje, jak nie ćwiczył, no nie? To pan go jednym tym cyki go nie ma. Tak samo cegła, no niestety. Ja wieczorem zawsze sobie tam... Taki Ugniatanie, trening był wieczorem. Po łóżku, Tak. po poręczu łóżka. I to już tam byłem tolerowany, światło gasili, ja sobie siadłem na łóżku, oto żelazna poręcz, ciach. Kiedyś wchodzi zawodowy, co tu się dzieje, co to za sztuki, co tu się dzieje, co to za sztuki.
Co tu jest? A dyżurny zanim się wychyla mówi, tu ten żołnierz, co ćwiczy karate. A, to dobrze, niech ćwiczy. To już się bali wtedy trochę. No dobra, idziemy na warsztat. Chodźmy na warsztat. Tu zgaszę światło i pójdziemy. Można poboksować. O. O, ten prawy naprawdę jest mocny. A ty Amerykańcu. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu, odkuta przez dębową kuźnię. Polecam ją moim fanom. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Balewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.